Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Batna24. Dzisiaj batnowy kącik z nowościami, czyli dla każdego coś fajnego mamy dla Was sieciowy serwer plików od firmy Totolink. Zaczynamy! Słuchajcie, dzisiaj odpowiemy sobie na kilka pytań. Po pierwsze, co to jest sieciowy serwer plików? Po drugie, dla kogo właściwie ten sieciowy serwer plików? Po co nam ten sieciowy serwer plików? Jakie są wady i zalety tego sieciowego serwera plików NAS? No i oczywiście obsługa. Czy to trudne? Zobaczymy. Zapraszamy. Co to jest sieciowy serwer plików? Po pierwsze. Słuchajcie, no odpowiemy sobie na to pierwsze pytanie. Sieciowy serwer plików to jest takie urządzenie pamięci masowej, które podłączamy do naszej sieci lokalnej i na którym przechowujemy zdjęcia, filmy, e-booki, dokumenty. Może on również pełnić formę pełnego rodzaju sejfu, na którym przetrzymujemy w bezpieczny sposób pliki oraz dokumenty i możemy je udostępniać innym użytkownikom. Okej, ale ktoś z Was powie tak, Leszku, ale po co mi sieciowy serwer plików, skoro mogę korzystać ze zdjęć Google'a, z chmury Google'a, z wielu innych chmur, gdzie przetrzymujemy również pliki, zdjęcia, dokumenty. Po pierwsze, płacimy za to. Po drugie, pamiętajcie, moi kochani, nawet jak usuniemy coś z tej chmury, to i tak te pliki, dokumenty gdzieś już są, ktoś już je widział. Jest to mało bezpieczny sposób na przetrzymywanie danych, dlatego sieciowy serwer plików NAS to przede wszystkim bezpieczeństwo, jeśli chodzi o nasze dane. Tylko my to widzimy, nikt nie ma do tego dostępu, jeśli tego nie udostępnimy. Dla kogo sieciowy serwer plików? Słuchajcie, moi kochani, dla każdego. Przecież każdy z nas przetrzymuje ogromną ilość informacji, zdjęć, filmów, e-booków na naszych telefonach, więc warto przed jakimś wyjazdem, na przykład na wczasy, wakacje, zrzucić wszystkie dane z naszego telefonu, aby nie było takiego problemu, że pojedziemy gdzieś na wakacje i się okaże, że nie mamy miejsca na naszym telefonie, aby dokumentować nowe zdarzenia. Po drugie, bardzo ważne, w razie W, jak ktoś nam na przykład ukradnie telefon, dalej mamy dostęp do wszystkich naszych danych i czujemy się bezpieczni. Kolejna zaleta, słuchajcie, dlaczego Totolink AirMemo N1? No przede wszystkim stosunek ceny do jakości tego produktu. To jest bardzo dobra cena, jeśli chodzi o zakup serwera sieciowego. I pamiętajcie proszę, kupujemy raz, tylko raz inwestujemy w urządzenie, w dysk twardy, nie mamy żadnych miesięcznych opłat, zawsze mamy dostęp do wszystkich naszych plików, bez jakichkolwiek opłat, pamiętajcie o tym. Obsługa i konfiguracja, czy to trudne? No słuchajcie, no nie. Jak widzieliście na poprzednim odcinku, Alex pokazał Wam, jak dokładnie wygląda unboxing, konfiguracja i instalacja dysku twardego, bo pamiętajcie proszę, że w zestawie nie mamy dysku twardego, musimy go sobie dokupić osobno. W ramach przypomnienia, dwa kabelki, jeden od zasilania, drugi kabel sieciowy, serwer NAS podłączamy do routera, i to wszystko. Co ważne, pamiętajcie proszę, niezależnie od tego, w jakim środowisku pracujemy, czy mamy telefon z Androidem, czy mamy laptopa z Windowsem, czy mamy telefon z iOS-em, czy mamy laptopa z macOS-em, dysk sieciowy integruje wszystkie te środowiska, poruszamy się względem jednej aplikacji. Do dzieła. Słuchajcie, no wszystko co będę robił teraz będziecie widzieli na moim telefonie. Do konfiguracji potrzebna jest nam aplikacja T-Home, którą możemy pobrać ze sklepu, dowolnego sklepu, czy to będzie sklep Play, czy jakikolwiek inny. Pobieramy aplikację, odpalamy, przejdźmy przez ten super skomplikowany proces konfiguracji tego wszystkiego, moi kochani. Zaczynamy od palca i plusika, cyk, dodajemy, wyszukuje nam urządzenie, aplikacja, mamy od razu aplikację AirMemo, klikamy, bach, połącz, ustawiamy sobie device name, ja bym ustawił Batna24. Hasło bym ustawił Batna 1, 2, 3, 4, 5. Bach. To już mamy. Configuring. Cyk, cyk, cyk. Wszystko widzicie, co się dzieje na moim telefonie. Successful. Już mamy dodane urządzenie, słuchajcie, do aplikacji. Wchodzimy w nie i teraz możemy się poruszać w panelu. Czyli możemy wysyłać pliki, zdjęcia, multimedia, dokumenty, wszystko co tylko potrzebujemy. Już Wam pokazuję, jak to działa. Przykładowo chcemy sobie wysłać pliki, foto. Klikamy foto, dodajemy foto, wybieramy sobie jakieś zdjęcia. No niech to będą na przykład zdjęcia, może z wesela to nie, ale z targów. Na przykład wybierzmy sobie takie, ze stoiskiem Batny i jeszcze takie, upload.
Chciałbym sobie utworzyć też nowy folder, ponieważ możemy tworzyć nowe foldery, żeby łatwo się poruszać po całym systemie plików. Bierzemy new, bierzemy batna 2.4 foto, OK, potwierdzamy, bierzemy upload, wybieramy batna 2.4 foto, cyk i już mamy zdjęcia na naszym serwerze plików. Sprawdźmy to proszę. 5 fotek, nowy katalog, możemy przeglądać sobie w dowolny sposób. Proszę bardzo, jaka ładna batna. Dobrze, przejdźmy dalej. Wideo. Analogiczny sposób, słuchajcie, to jest tak banalnie proste, że w życiu nie spotkałem się z tak uproszczonym interfejsem dla naszych użytkowników. Patrzcie, wideo, dodajemy plusik, cyk, wideo. Wybieramy sobie jakiś, niech to będzie na przykład z targu wideo. Dużo się działo w tym roku. Bach, wybieramy sobie taki filmik, jeszcze taki filmik. Upload, tworzymy sobie nowy folder, na przykład targi batna 24, potwierdzamy, upload, wybieramy sobie następnie folder targi batna, 350 mega, no chwilkę to zajmie, ale no słuchajcie, no nie oszukujmy się, to jest krótka piłka i wszystkie dane mamy po prostu wrzucone bezpośrednio na dysk twardy. Dłużej to zajmuje, jak przesyłamy zdjęcia na przykład na chmurę, ponieważ jest to zależne też od naszego wyjścia na świat. Tutaj poruszamy się po sieci lokalnej, prawda? To jest bardzo istotne, pracujemy w tej samej sieci. Oczywiście mamy też możliwość podglądu z zewnątrz, co jest ogromnym atutem tego, prawda? Czyli z dowolnego miejsca na świecie widzimy wszystko, co mamy na naszym serwerze plików. Cyk, 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 260, 350 mega, no trochę musi polecieć, jeszcze w 4K rozdzielczości, pamiętajmy proszę o tym. Ale to jest krótka piłka, mamy tyle czasu, że akurat te 2 sekundy więcej, czy w tą, nic nie zmienia. Cyk i już to mamy, w ramach potwierdzenia. 4 pliki wideo, katalog targi batna 24, raz, 2, 3, 4, proszę bardzo. Zdjęcia, foto są tutaj. I już. Słuchajcie, to wszystko, moi kochani. W taki sposób przerzucamy wszystkie dane na nasz serwer plików. Tak samo odczytujemy te dane w tak banalnie łatwy sposób. No cóż więcej, słuchajcie, szczerze mówiąc, gorąco polecamy domowy, sieciowy serwer plików dla każdego z nas. Upraszcza to niezwykle życie nam i wszystkim naszym użytkownikom. Zadbaj o prywatność i bezpieczeństwo siebie i swoich użytkowników. Za dzisiaj dziękujemy. To był Totolink RMMO. No cóż, zapraszamy na kanał Batna24. Zapraszamy na kolejne świeżynki na naszym kanale. Batna Team pozdrawia.